Nasz Bór, witam Was w kolejnym, drugim odcinku. Zaczynamy drugi dzień polowania na zające w Kole Łowieckim Ogar, Sułkowice. Zaczynamy na bazie, na miejscu, gdzie koło ma swoją siedzibę. Jest tutaj domek, są tutaj chłodnie, są wiaty. Michał przejdzie i Wam to wszystko pokaże i na pewno będę chciał Wam pokazać domek w środku. Więc wejdziecie sobie do środka, zobaczycie jak to wygląda, bo samo zagospodarowanie terenu, z tego co wiem, to jest tu 1,5 hektara. Ogrodzone i naprawdę wygląda to dobrze. Przygotowanie nawet chłodni, rozmawiałem tu z kolegą przed chwilą, to mówi, że koło Ogar jest wzorcem, że weterynaria przyjeżdża pokazywać innym kołom, jak powinno być to zrobione. Także śnieg sypie strasznie. Słuchajcie, mamy ten front Brygidę, więc przejdzie teraz Michał, pokaże Wam na szybko jak to wygląda, bo samo zagospodarowanie mamy zwyżkę do polowań szwedzkich, mamy całą wiatę, no wszystko po kolei, tak? Więc zobaczycie jak to, jak oni tutaj mają zrobioną stanicę swoją, po prostu rewelacja. Moi drodzy, jest ze mną kolega Piotr, witam, skarbnik koła. No i nazwa koła, bo mi Piotrek powiedział przed chwilą, ale my to trzeba powiedzieć widzom. Skąd się wzięła nazwa koła? Pułkownik Łabusiewicz był komendantem szkoły tresury psów w Sułkowicach. I w Sułkowicach powstało wówczas milicyjne koło, a ponieważ on odtwarzał po wojnie Ogara Polskiego i dlatego nazwa koła jest Ogar. A u Was polowało, czy nie? Tak, on był pierwszym tutaj prezesem koła. I był założycielem tego Był koła? założycielem koła, także on tutaj tworzył to koło. Czyli no już stąd wiemy skąd nazwa Ogar. Tak. Dobra, później poopowiadasz trochę więcej o kole. Michał pójdzie z Tobą na jedno stanowisko i Cię trochę za język pociągnie. No dobrze. No. Nasz Bór, polujemy dziki, aczkolwiek w planie są, tak, ale taki teren bierzemy bardziej na zające, czyli tak, zając, bażant, lis, kaczka. Bezpieczeństwo wiadomo jakie, tu każdy jest nie jakiś jeży myśliwym, wie. Polujemy do czoła 40 metrów. No i co? Połamania życzę wszystkim, no bo co tu, śnieg pada, będziemy gadali godzinę. Artur, chcesz coś powiedzieć jako łowczy? Polujemy na 22 strzelby. Koledzy nasz Bór, odliczmy no. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18. 19. no i gdzie? 20. I jeden. Kamil tu na lewo, na wprost. Moi drodzy, zaczęło się polowanie. Strzeliłem 3 zające. Michał, co się tam udało nagrać? Udało się nagrać? Chyba 2. No? 2. Słuchajcie, strzeliłem 3 zające. Jedną pięknie, drugiego troszeczkę spóźniłem, ale leży. Trzeciego trafiłem.
Kolega na sąsiednim stanowisku dostrzelił. Także krzyczy tu, że 3 moje, no zobaczymy. No. W każdym bądź razie, no niesamowicie się to zaczęło. 3 zające na jednym stanowisku. Rewelacja. Naganka ruszyła. Zaczynamy drugi dzień polowania. Moi drodzy, cofnęliśmy się w czasie o 30 lat. Borys, uspokój się. Musicie mu wybaczyć, bo on napięty jest strasznie, dlatego że widzi te zające. Cofnęliśmy się o 30 lat wstecz. Mamy tak jakby w latach 90. mega zimę, pada śnieg. No rewelacja. Po prostu takiego polowania ja się nie spodziewałem. Mało tego, zaplanować coś w październiku i z ustaloną datą, z kalendarzem polowań, że przyjeżdżamy wtedy i żeby trafić w taką pogodę, w taką aurę, no niesamowite to jest. Słuchajcie, 3 koty na pierwszym pędzeniu, także jest rewelacja. Czekamy, naganka już minęła, także teraz możemy swobodnie strzelać do miotu. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Może coś nam się tu jeszcze do tyłu wróci. Także czekamy. Później sobie pogadamy jeszcze na temat polowania na szaraki, ale to za chwilę, bo na razie, słuchajcie, wchodzą w taki lasek. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie. Chodź, Borysek, chodź. Dobrze. Daj. Okej. Okej. Pięknie. Idziesz się. Borys, szukaj apel. Jedno stanowisko. Trefne. Ładnie, Borysek. Nie, Kamilo. 3 koty. Super. Moi drodzy, kolejne pędzenie. W poprzednim miocie strzeliłem jeszcze zająca. Borys go znalazł, ale Michał nie poszedł, słuchajcie, bo poszedłem szybko sam, bo tutaj jest wszystko logistycznie szybko. I tylko po to jest potrzebny pies, widzieliście w poprzednim odcinku. Stoimy na następnym stanowisku, załadowaliśmy broń. Piękne przedpole, pięknie widać. Tam dalej mamy sad, naganka idzie w tą stronę, więc będziemy mieli piękne pole, przynajmniej do nagrywania. Koledzy zajmują z drugiej strony stanowiska i już jesteśmy na stanowisku, możemy strzelać. Jako ciekawostkę wam powiem, na pole zające można polować tylko i wyłącznie zbiorowo. Jest jeden wyjątek, który zmieniło się całkiem niedawno, że można polować z ptakiem łowczym. Także indywidualnie koledzy, którzy uprawiają sokolnictwo, mogą polować również na zające. A do tej pory mogli tylko na pióro. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Naganka się rozstawia, stoimy. Przepiękne pole widzenia. Posłuchajcie, kukurydzisko stary, dalej sad. No mam nadzieję, że tutaj coś ponagrywamy i uda się jakiegoś szaraka strzelić. Także czekamy. Kolejny miot zaczynamy. Już padły pierwsze strzały, koledzy zajęli stanowisko, już padły pierwsze strzały. Mamy fajne stanowisko. Po prawej starszy sad, po lewej młody sad. I słyszycie? Jaś, zamknę lepiej broń, bo to nigdy nie wiadomo. O, już leci tam. O, już poszedł. Tak. Moi drodzy, co najważniejsze. Borysa zostawiłem teraz w aucie. Nie to, że go po prostu
nie zabrałem, bo nie chciałem, tylko on musi ochłonąć, bo on te zające widzi, on dostaje białej gorączki. Słuchajcie, one biegają. Jak wczoraj polowaliśmy, to polowaliśmy głównie w sadach i nie było takiej widoczności. On to wszystko widzi, piszczy, nie może wytrzymać, jest tak nakręcony, no strasznie. Ale ochłonie jeden miot, 3 mioty był, popracował, poaportował, strzałka znalazł, więc nie ma tutaj nawet co dyskutować. Idziemy, mamy w tej chwili szczelone 4 zające, no i polujemy dalej. Koledzy tam już zajmują stanowiska i zachodząc, to już te zające, które były przy miedzach, przy linii obstawiamy się, podnoszą i koledzy, którzy zajęli stanowisko, już mogą oddać strzał. Więc teraz w tym momencie czekamy, naganka ruszy i mam nadzieję, że nam się tutaj poszczęści i jakiś znowu kot nam się pokaże. No nic, na razie czekamy, tu mamy ograniczone pole widzenia i tak jeszcze gwoli bezpieczeństwa. Do miotu strzelamy na 40 metrów, poza miot strzelamy również na 40 metrów, ponieważ polujemy śrutem, nie polujemy kulą. No i jeszcze raz podkreślę i będę to mówił i się będę powtarzał, możecie tam pisać w komentarzach, że najważniejsze, uważam, że pies na polowaniu jest niezbędny, co widzieliście. W poprzednim odcinku widzieliście, w tym odcinku bez psa nie ma polowania. Po prostu my nie mamy żadnego postrzałka, wszystkie zające są podniesione. Jeżeli zając był strzelany, sfarbowany, podkładam Borysa, puszczamy, zajmuje to 5-6 minut, Borys wraca zająca. Więc powinien być na każdym polowaniu na zające, na stanowisku powinien być pies. W miocie go nie wolno, naganka poluje bez psów, natomiast na stanowisku powinien być pies. Się sąsiady rozstrzelały. Dobra, kończymy, bo się zaczęło. Nie będziemy tutaj, musimy czekać. Więc dwóch sąsiadów strzelało do jednego zająca, co jedzie bum, 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 bum. I chyba poszedł cały zdrowy. Dobra, czekamy. Zobaczymy, co nam tutaj Hubert zdarzy. Chyba spudłowałem, słuchajcie. Było tak około 40 metrów. Wydaje mi się, że spudłowałem, nie wiem. Coś leci u nas. To wcale nie jest takie łatwe. Proszę się nie śmiać w komentarzach, bo to wcale nie jest takie proste. Ja nawet nie miałem kiedy powiedzieć ci, żebyś się odwrócił. No. Moi drodzy, jest z nami kolega Łowczyk. Gratuluję. Dziękuję. Znowu 2? 2. Pięknie. No nie znowu, bo ty masz już 4, ja mam tylko 2. A, no słuchaj, ale to dopiero jest, jesteśmy nawet nie na półmetku. No nie, 3 miot. Czwarty. Czwarty. Czwarty, tak. Tak. No ja mam 4, ty masz 2, także gonisz mnie, gonisz? Nie. No, Ale muszę- strzały piękne. Trzeba Nie, gonisz wczorajszego dnia. Tak, ja cię próbuję dogonić, Tak. dokładnie. No i co? Polowanie udane, nie? No jasne. Aura świetna. piękna, nie? Rewelacja. Atmosfera jeszcze lepsza. Tak, Zające dopisują. tak. Tu jest kolega Piotrek, chodź, chodź. Za chwilę Michał pójdzie teraz z Piotrkiem na stanowisko i sobie pogadacie, poznacie trochę historii koła i Piotrek wam poopowiada. Dobrze? Jasne. Tak jest. No i Uciekamy na kolejny miot. Idziemy na Nasz kolejny gór. miot. Tu jest tempo, słuchajcie, olimpijskie bym powiedział. Tu mamy? No mamy. Moi drodzy, kolejny miot, bardziej kogutowy, chociaż zające też były. Dało się coś nagrać. I sąsiad chyba 3 koguty strzelił i do zająca strzelał. Nie wiem, czy trafił, czy nie, zaraz się okaże. Już rozładowanie, naganka dochodzi, więc po wszystkim. Ale zwierza jest. Zwierzyny drobnej tutaj w kole Ogar, Sułkowice mają sporo. Koło powstało w 1946 roku. W ubiegłym roku obchodziliśmy 75-lecie koła. Koło powstało przy szkole tresury psów w Sułkowicach i było to początkowo koło milicyjne. Natomiast z biegiem lat stało się zwykłym kołem cywilnym. Tak, w tej chwili polują tutaj okoliczni mieszkańcy, ludzie też z okolic Warszawy. Także historia koła jest bogata.
Jedną z takich ciekawostek jest jeden z prezesów, Franciszek Szydełko, legendarny treser psa Szarika, psów do pustyni w puszczy. Był prezesem ponad 20 lat. Także mamy bogatą historię. No i panuje tutaj taka przyjacielska, rodzinna atmosfera. No już na kolejnym stanowisku, moi drodzy, i trochę mnie tak zastanawiała jedna rzecz. Polujemy w sadach. Przychodzimy tutaj, widzę, że tu jest sad, ogromny sad, naprawdę po długości tu końca nie widać, gdzie jabłka zostały niezebrane. Jest to odmiana Golden. Dowiedziałem się o nazwie tej odmiany od miejscowych. I pytam, ty, a dlaczego to jest niezebrane? Nie, o co tutaj chodzi? Brak ludzi do pracy. Nie wiem, mamy tylu uchodźców, którzy przyjeżdżają, którzy nie chcą pracować. Nie umiem sobie tego wyjaśnić, słuchajcie. Bo aż serce boli. Tutaj to nie mówimy w tysiącach, tylko patrząc na ten sad, jak myśmy tutaj jechali, to jest, nie wiem, może z 1 000 000 złotych zostało na drzewach, niezebrane. No, ja tego nie rozumiem, tego po prostu mi to przez głowę nie może przejść. Tyle jabłek zostało, przecież można było to sprzedać, mógł gospodarz zarobić. Nie wiem, jakie tutaj są sytuacje, nie mam zielonego pojęcia. Ale miejscowi twierdzą, że brak chętnych do pracy. Osoby, które przyjechały do nas ze wschodu, pobierają wszystkie zasiłki, nie zasiłki. Ja nie mam nic przeciwko, tylko że może dawaj mi zasiłki tym, co pracują, tak? Nie wiem, nie znam się na tym, ale powiem wam, że to wygląda to słabo. No, stoimy na fajnym stanowisku między sadami, tu jest rów. Może coś tutaj dobiegnie do nas, zobaczymy. Mamy takie, a nic to stanowisko skrajne, takie powiedzmy przy czole sam. Ale ja już mam 5 zajęcy. I teraz będzie śniadanko. O, i sąsiedzi też polują, słuchajcie, bo niedaleko jesteśmy granicy ponoć. Sąsiadów biją też silnie. Więc dzisiaj no, nikt nie myślał, żeby zmarnować taką pogodę. Słuchajcie, śnieg, już tego śniegu napadało niemało. Także cały czas sypie. Niż Brygida nas zaatakował. Wręcz idealna pogoda na polowanie na zające. Ja to mam taką wewnętrzną radość, że udało się, słuchajcie, zapolować w takich warunkach, w takiej aurze, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. No to jest tak jak ja się cofnąłem o 30 lat wstecz. Polujemy. Michał nagrywa jabłka. Ja mówię, Michał, leci zając. Słuchajcie, patrzę, oddałem strzał, nie trafiłem, nie chciałem strzelać, bo on słupka zrobił. Wiecie, że nie wolno strzelać, zając stoi. O. Na pewno nie trafiłem, bo go Artur poprawia. Ja wam coś pokazuję, czekajcie. Koledzy, 6. zając dzisiaj, ten spudłowany, za chwilę z drugiej strony rowu przybiegł drugi. Udało się strzelić drugim strzałem, także wspaniale jest na razie. Kolejny piękny szarak, którego udało się upolować. Moi drodzy, wiecie o tym dobrze, albo nie wiecie, to wam powiem, że ten oto zając jest nieodzownym atrybutem świąt Bożego Narodzenia. Tak naprawdę w moim domu zawsze był pasztet zająca na święta, polowanie, które się odbywało zawsze w Wigilię rano. Często było to polowanie na zające w latach 90., ale z racji tego, że sezon na zające trwa już w listopadzie, a były w kole Knieja, w którym zaczynałem już początkiem grudnia, polowało się na zające i tam były również przepiękne pokoty. Był to okręg częstochowski. Jest to okręg, nie był, tylko jest okręg częstochowski i zawsze ten zając na święta trafiał. Dla nas to jest taka w mojej rodzinie tradycja zdecydowana. No i cieszę się, że udało się podtrzymać, tak, tradycję dzięki koledze Arturowi, który tu idzie, któremu jednego zająca osobiście nagoniłem. Tak, dziękuję. Dasz bór? Gratulacje. Dasz bór. Ile masz zajęcy dzisiaj? Pewno mniej od ciebie. Ja mam 6. Ja też. Nie, ja mam 5, albo ty masz. No ja mam 6. Ja mam 5, ty masz 6. Ty na króla, ja nie. Dzisiaj ty. Dasz bór, uciekamy na śniadanko. Idziemy na śniadanko.
Moi drodzy, zima pełną gębą, naprawdę. Ostatni miot, nie wiem, chyba 9 dzisiaj. Zajęcy troszkę mniej jak wczoraj, ale inny teren zupełnie. Bardziej otwarty i ten zając chyba się schronił przy takim pogodzie, poszedł gdzie indziej. Zwierzyna wyczuwa tematy pogodowe. No nic, stoimy. Czekamy, co się będzie działo. Ostatnie pędzenie. Pewnie, jeżeli będzie zwierzyna, to zobaczycie. Jeżeli nie, widzimy się na Pukocie i w domku. Tam jeszcze pokażemy wam kronikę koła, bo została przywieziona specjalnie na nasz przyjazd, żebyście mogli zobaczyć. Także zaczynamy ostatnie pędzenie. Za daleko, ja nie będę nawet strzelał. Prawej! Też. I się udało strzelić. Jest. Przynajmniej jeden. Trzeba zobaczyć, czy ten drugi też. Gratuluję. Dziękuję. Ile dzisiaj? Pierwszy. Bardzo dobrze. Ostatnie pędzenie i pierwsze strzelanie. Szczęśliwe strzały. Także możemy zakończyć. No to jest tutaj wszystko. Ja tyle wiem, co w tej książce jest. Koledzy, jesteśmy już w Gawrze koła łowieckiego Ogar. Jest z nami kolega Czesław, uczestnik dzisiejszego polowania, członek koła i kronikarz koła, tak? Bo prowadzisz tą kronikę ile lat? 40 lat. 40 lat. I chciałbym, zostawiam wam z Cześkiem, żeby w paru zdaniach powiedział trochę o historii koła, bo jest bogata. No taka bogata. Zacząłem to pisać jak nasze koło mniej więcej chyba 40-lecie, tak, to było 40-lecie. Takie zadanie dostałem jako młody myśliwy od zarządu. No i do dnia dzisiejszego tą kronikę spisuję. Oczywiście 40 lat do tyłu ta pierwsza część kroniki oparta jest na wspomnieniach członków, założycieli tego koła oczywiście. Następnie już wszystko było na bieżąco, to znaczy wszystko to, co tutaj się działo, te nasze budowy, chociaż udało mi się w tej pierwszej fazie na przykład bardzo stare dokumenty zdobyć. Dzisiaj to są naprawdę pierwsze legitymacje myśliwskie z 1946 roku. Także to są już naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. No tutaj wiele, tu są numery naszych obwodów, mapki. Oczywiście tam wcześniej nazwiska pierwszych członków koła, tak co jakiś czas to O, polowanie na jest zające. tak, to te pierwsze polowania, no nie pierwsze, 57 rok. Także widać po zdjęciach, jak to się odbywało, raczej wszystko na pieszo, wozy konne, karawan, no tak, nawet jakość zdjęć, prawda, to są, no tak mniej więcej to po kolei wyglądało tutaj. To są też polowania na zające. O, nasz pierwszy statut koła, który też tutaj się znajduje. Tutaj są wspomnienia naszego założyciela w łowcu polskim, pułkownika Pabusiewicza. Ten artykuł też tutaj umieściłem, zachowałem, bo to są wspomnienia naszego założyciela, o naszym założycielu. No tutaj jeszcze czasy, kiedy dokonywaliśmy odłowów zajęcych, to jest 70 rok, gdzieś tak mniej więcej. No
Te zdjęcia są jeszcze takie bardzo stare. Oczywiście z biegiem czasu to się zmienia. A tutaj pierwsze spotkanie na strzelnicy w Piastowie. Jak dobrze widzę, bo jestem odwrotnie, chyba tak. To jest pierwsza strzelnica, jeszcze wtedy była w budowie. Jeździliśmy tam odrabiać swoje prace gospodarcze. No dzisiaj to wtedy to jeszcze młodzi koledzy, dzisiaj już panowie w podeszłym wieku. W tamtych czasach też corocznie sadziliśmy las. To taki obowiązek na kołach ciążył. No, wspomagaliśmy tak jak zawsze, coś na zewnątrz, to chyba jak dobrze pamiętam na Powodzian. No i pierwsze kolorowe zdjęcie, widać jaka jakość, ale to pierwsze kolorowe zdjęcie, zbiór kukurydzy jeszcze wtedy na polach PGR-u w Drwalewie. A nasz pierwszy magazyn paszowy, już dzisiaj też nieistniejący, ale to ładne było. A tu są podziękowania, bo zawsze koło nasze współpracowało ze szkołami. To są podziękowania od dyrektorów szkół za współpracę właśnie ze szkołami naszych myśliwych. A to jest jedno z takich właśnie ciekawszych polowań. O, proszę bardzo. No pokoty kiedyś były też duże. 123 zające, 84 rok. Polowanie na polach PGR-owskich w Drwalewie. No to już takie zdjęcia po tym spotkaniu, po tym polowaniu. No Piękna historia. no już przez tyle lat się tego nazbierało, prawda? Tu znowu są nazwiska kolegów co jakiś czas, co 5 lat. Taką aktualną listę tutaj umieszczam. Już następny nasz statut, a to już są zdjęcia z 40-lecia. To właśnie na tą okazję ta kronika była pisana. Goście, nasi koledzy starsi, już dzisiaj nieżyjący, odbierali tutaj odznaczenia łowieckie. To jest jeszcze oryginalny tabela strzelań wtedy na tym 40-leciu. Też się zachowała. Wow. Wygrał najstarszy członek tego koła, kolega Stefański. No, tu są właśnie zdjęcia z tych strzelań. To jeden z kolegów, jeden z pierwszych, który odszedł, kolega Gawlikowski. Super. Dziękuję za przybliżenie proszę. kawałka historii. No tutaj jest coraz ciekawiej, bo tu już pierwsze, właśnie to jest pierwszy kamień budowany pod naszą tą gawrę, gdzie się znajdujemy. No wtedy z tego czasu dużo się nie zachowało. Tu są jeszcze akty darowizny, bo grunty pod budowę dostaliśmy od kolegi naszego, kolegi Woźniaka. Darowizną, akty darowizny. No i tak to wyglądało na początku, czyli jeszcze nie było drzew, prawda, już po wybudowaniu. A tu już są właśnie z 50-lecia koła nasze opracowania. Tutaj koledzy ze ślubowania, które złożyli zdjęcie. No tu są jeszcze te akty darowizny. Co już teraz to oznaczenia. Tutaj woliera nasza, która teraz no już ładnie zarośnięta. Tam jest miejsce też dla Danieli, ale no tak wyglądała budowa naszej woliery wtedy. No tutaj już następne lecie. No już 60-lecie, prawda? Teraz tak mamy zawsze co 10 lat tablicę, tak, tą tablicę z nazwiskami członków wmurowane na ścianie. No i teraz już coraz więcej było takich smutnych sytuacji, gdzie nasi koledzy odchodzili. Wiadomo, że ci pierwsi członkowie
już opuszczają nas i idą do krainy wiecznych łowów. No, tak to zawsze jest, taka jest kolej życia. No tutaj już jest więcej właśnie tych zdjęć. Za polowanie bezpieczne, miłe. Chciałem podziękować łowczemu za pomoc, Maćkowi, gdzie Maciek jest, w prowadzeniu polowania, no i krewetce. Ile strzałem zajęty kolega łowczy? 47. I jedno pióro, tak? Jeden bażan. Król polowania kolega łowczy, proszę bardzo. No i cool. Chciałbym podziękować oczywiście Grzesiowi, bo Grzesio też zasługę ma, tak? Po 2 dni chodził. No Grzesiowi dziękuję bardzo. No król polowania. No ale on cały czas... Dzisiejszego dnia jest tylko jeden, który pozyskał 6 kotów. Kamil, zapraszamy. O, Mówiłem, że trzeba w drugi dzień zostawać królem. to jest medal dla króla polowania. Kolega tutaj tak. Gratuluję kolego. Dasz ból. Piękny medal z zajączkiem. Bardzo cieszycie. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem tylko serdecznie podziękować za możliwość polowania, bo w dzisiejszych czasach dziki i sarny to mają wszyscy, natomiast z zającami jest naprawdę ciężko, a u was w kole to polowanie wyglądało więcej niż profesjonalnie. Dziękuję bardzo. Gratuluję kolego. Dziękuję. Wczoraj go medalowałem, dzisiaj też. Wczoraj dawałem, a dzisiaj już żadnego nie strzeliłem. Jeszcze raz. Także co, koledzy, uważam polowanie zakończone. Tak jest. Dziękuję, dasz bór.